Dzień dobry, nazywam się Łukasz Bera i zapraszam na krótki film dotyczący zwinnego zarządzania projektami i zwinnej organizacji pracy. Na współczesnym rynku wiele firm, żeby zachować konkurencyjność, żeby wyprzedzić swoją konkurencję, musi wprowadzać innowacyjne zmiany do swojego sposobu pracy i sposobu wytwarzania produktów. Niejednokrotnie, żeby wprowadzić te zmiany, stosuje zwinne zarządzanie projektami. Zastanówmy się więc, czym jest ta zwinność, te zwinne metodyki, często nazywane po angielsku Agile. Po pierwsze, pod tym hasłem nie kryje się żadna konkretna opisana metodyka. Agile to pewien parasol, jak to się często określa, pod którym dopiero kryją się precyzyjnie często opisane metodyki zarządzania projektami lub organizacji pracy. Natomiast samo hasło Agile to przede wszystkim pewna filozofia, pewien bardzo ogólny sposób organizacji pracy. Hasło ostatnio stało się bardzo popularne, natomiast często bywa źle rozumiane. Zastanówmy się więc, co tak naprawdę się pod nim kryje. Żeby przybliżyć sobie troszkę to pojęcie, zobaczmy, jak ono powstawało, jaka jest historia zwinności. Warto pamiętać, że zwinne metodyki nie powstały jako opracowania teoretyczne. Wszystkie z tych metodyk to wynik pracy praktyków, to spis dobrych praktyk uogólnionych i skodyfikowanych. I tak naprawdę to rozwój tych metodyk był niezależny od siebie. Każda z nich powstawała w innej firmie, w innym środowisku, ma innych autorów. Najważniejsze z nich powstały w połowie lat 90. i tak naprawdę dopiero w 2001 roku w Utah, w Stanach Zjednoczonych, w kurorcie narciarskim spotkali się przedstawiciele tych metodyk, ich autorzy, i osoby, które je stosowały. I tam, dyskutując, naradzając się, zauważyli, że wszystkie te metodyki, chociaż powstały niezależnie od siebie, mają pewne cechy wspólne. Pewnym efektem ich prac jest manifest Agile, manifest zwinności, który można by podsumować 4 stwierdzeniami. Ludzie, interakcje ponad procesy, działające oprogramowanie ponad pełną dokumentację, współpraca z klientem ponad formalne negocjacje, reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Więc są to bardzo ogólne wytyczne, bardzo ogólne podsumowanie. Natomiast zastanawiając się już nad praktycznymi wytycznymi, które możemy znaleźć w konkretnych metodykach, również widzimy cechy wspólne. Pierwsza z nich to przyrostowe dostarczanie produktu. Czyli realizując projekt metodykami zwinnymi, nie zaskakujemy klienta na koniec, dostarczając mu produkt, który wytwarzaliśmy przez długi czas. Często produkt już nie pasujący do jego oczekiwań biznesowych, ponieważ zmienia się otoczenie, zmienia się rynek. W metodykach zwinnych zakładamy, że produkt jest dostarczany kawałek po kawałku, a więc klient przez cały czas kontroluje jego jakość, ale co najważniejsze, może ten produkt udostępnić swoim klientom. W ten sposób zweryfikować jego jakość oraz celowość dalszego inwestowania. Inna cecha wspólna dla metodyk zwinnych to zespoły. Mówi się o zespołach autonomicznych, wielofunkcyjnych i samoorganizujących się, a więc grupach ludzi różnych specjalności, którzy pracując wspólnie potrafią wytworzyć zamówiony produkt. Co ważne,
Podmiotem w takich metodykach jest właśnie zespół, a nie poszczególni jego członkowie. To zespół odpowiada za dostarczenie produktów, to zespół podejmuje wiele decyzji. Dzięki temu uzyskujemy możliwość szybkiego reagowania na zmiany. I tu pojawia się kolejna cecha wspólna, czyli krótki, szybki proces wprowadzania zmian. Oczywiście także w metodykach klasycznych zmiany w projekcie można wprowadzać. Natomiast przechodzą one często przez dość długi, skomplikowany proces weryfikacji. W metodykach zwinnych to najczęściej zespół bardzo szybko podejmuje decyzję, ponieważ to zespół, zakładamy, najlepiej wie, jak powinien zostać wytworzony produkt, żeby spełnić cele biznesowe wskazane przez klienta. Metodyki zwinne niezwykle ułatwiły realizację pracy. Natomiast trzeba pamiętać, że nie są antidotum na wszystkie problemy. Świetnie się sprawdzają na przykład w branży informatycznej. Natomiast decydując się na rozpoczęcie projektu, za każdym razem powinniśmy ocenić, jaka metodyka będzie dla niego najlepsza. Zarówno czy będzie to metodyka klasyczna czy zwinna, jak i która spośród zwinnych metodyk najbardziej będzie pasowała do danego przedsięwzięcia. Stając przed tego typu wyborem, powinniśmy się zastanowić nad kilkoma ważnymi kwestiami. Jedna z nich to charakter produktu. Żeby dostarczać produkt metodykami zwinnymi, musi być to produkt, który da się dostarczać kawałek po kawałku. Wszędzie tam, gdzie takie dostarczanie przyrostowe jest na przykład z powodów technologicznych niemożliwe, tam stosowanie metodyk zwinnych nie przyniesie oczekiwanych korzyści. Inny ważny aspekt, nad którym się trzeba zastanowić, przystępując do realizacji projektu i wyboru metodyki zarządzania, to współpraca z klientem. Aby można było realizować pracę zwinnie, ta współpraca z klientem powinna być bardzo bliska. Komunikacja powinna być częsta i jasna. Wszędzie tam, gdzie występowałaby trudność w zapewnieniu właściwego poziomu komunikacji czy odpowiednio bliskiej współpracy, tam prawdopodobnie nie odczujemy zalet metodyki zwinnej. Inny aspekt, który powinniśmy rozważyć, wybierając metodykę, to poziom szczegółowości specyfikacji produktu. Wszędzie tam, gdzie produkt jest bardzo dobrze zdefiniowany na początku, tam, gdzie mamy bardzo precyzyjne plany, tam stosowanie metodyk zwinnych może nawet podnieść ryzyko realizacji projektu. Natomiast należy pamiętać, że metodyki zwinne bardzo dobrze pasują do tych przedsięwzięć, gdzie na początku nie jesteśmy w stanie zdefiniować wszystkich detali końcowego produktu. Często rozmawiając o metodykach zwinnych, słyszymy dwa powtarzające się stereotypy. Pierwszy z nich to taki, że nie możemy zadeklarować klientowi, jaki produkt dostanie na końcu. I jest pewna doza prawdy w tym zdaniu. Natomiast ten fakt, że na początku nie jesteśmy w stanie określić bardzo precyzyjnie, co będzie efektem projektu, nie wynika z charakteru zastosowanej metodyki. Natomiast wynika z charakteru działań, które podejmujemy. Wszędzie tam, gdzie decydujemy się na działania innowacyjne, tam, gdzie chcemy produkt, który jest bardzo skomplikowany, najczęściej na początku nie jesteśmy po prostu w stanie określić wszystkich jego cech. I to właśnie w tych momentach, czy dla tych przedsięwzięć najlepsze są metodyki zwinne, ponieważ mimo braku bardzo precyzyjnej specyfikacji na początku pozwalają rozpocząć i realizować pracę. Drugi z tych stereotypów to brak kontroli nad projektem zarządzanym metodykami zwinnymi. Często w charakterze żartu mówi się, że nie mamy planu dla tego projektu, bo zarządzamy go zwinnie. To oczywisty błąd. Projekty zarządzane metodykami zwinnymi nadal są kontrolowane.
nadal możemy je planować, przewidywać ich budżet, czas trwania i monitorować postępy. Często mówi się o Agile jako o parasolu, pod którym znajdują się konkretne, często dobrze opisane i sformalizowane metodyki zarządzania projektami czy opisy organizacji pracy. Wśród tego bardzo szerokiego grona kilka zyskało dużą popularność na rynku. Jedną z nich jest DSD Mater, metodyka zarządzania projektami. A więc kompletna metodyka zawierająca zarówno proces wytwarzania produktu, jak i proces zarządzania projektem. Możemy tam znaleźć rolę kierownika projektu, możemy znaleźć rolę z zarządu organizacji, a więc jest to metodyka, którą dość łatwo można wdrożyć także w dużych organizacjach. Powstała w 1995 roku i została stworzona przez konsorcjum DSDM, konsorcjum wielu firm, głównie z branży informatycznej. Metodyką pochodzącą czy wywodzącą się z DSD Mater jest Agile PM. Metodyka biorąca z tej pierwotnej metodyki wszystko to, co pozwala zwinnie zarządzać projektami, wszystko to, co pozwala wdrożyć i dostosować tę metodykę do dużych przedsięwzięć. Natomiast jest to metodyka uogólniona, taka, która przeznaczona jest, dedykowana do wielu branż, nie tylko do IT, jak miało to miejsce w przypadku DSD Mater. Inny popularny przedstawiciel rodziny Agile to Scrum, pokazujący, w jaki sposób organizować i zarządzać zespołami. Metodyka prosta, łatwa w zrozumieniu, choć, jak mówią jej autorzy, trudna we wdrażaniu. Łatwo się jednak integruje z innymi metodykami, wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Przedstawicielem zwinnych metodyk pracy stosowanych do wytwarzania produktów, głównie oprogramowania, jest Extreme Programming. To organizacja pracy, która ułatwia wytwarzanie dobrej jakości oprogramowania, a wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, można z powodzeniem łączyć je choćby ze wspomnianym Scrumem czy Agile PM. Stojąc przed wyborem właściwej metodyki do zarządzania naszymi pracami, musimy się zastanowić nad przeznaczeniem każdej z nich. Istotne jest, czy zależy nam na organizacji pracy zespołu, czy chcemy zarządzać całym projektem. Ważne jest, w jakiej organizacji chcemy tę metodykę stosować. Czy jest ona mała, o płaskiej strukturze, czy jest to duża korporacja, współpracująca z dużymi klientami. Podsumowując, zwinne metodyki zarządzania projektami i organizacji pracy są bardzo dobrą alternatywą dla zarządzania klasycznego. Wszędzie tam, gdzie działamy w środowisku niepewnym, innowacyjnym, gdzie musimy być otwarci na zmiany i dostosować produkt do wymagających oczekiwań klienta. Dziękuję serdecznie za uwagę.